Cześć, witajcie. Dzisiaj taki materiał poradnikowy, bazujący gdzieś tam na moich obserwacjach, na moim doświadczeniu i oczywiście na tej nieruchomości, której my tutaj jesteśmy właścicielami i tak ładnie mówiąc inwestorami. No ale przejdźmy sobie do rzeczy. Jak ustawić dom na działce? Zacznijmy od tego, że warto w ogóle zacząć od działki. Jak ta działka powinna być położona. Moim zdaniem, tak, bo tutaj zdania mogą być różne i podzielone. My szukaliśmy działki na osi północ-południe, tak aby od północy znajdował się front domu, a więc brama garażowa, drzwi wejściowe, a ta część, w której się spędza najwięcej czasu, żeby była wystawiona na ekspozycję południową. No i słuchajcie, taką działkę nam się udało znaleźć. Nasza działka leży niemalże idealnie w osi północ-południe. Mamy dosłownie przesunięcie 1-2 stopni względem tej osi. Mamy naszą część taką living roomową ustawioną na południe z dużą ekspozycją okienną, no bo ten projekt cechuje się tym, że tych przeszkleń jest tutaj naprawdę dużo. I jest to plus i minus, bo to się wiąże że z kosztem. Te okna po prostu kosztują, zwłaszcza gdzieś tam w fajnych parametrach. My postawiliśmy na okna pasywne, mają bardzo dobre parametry, jeżeli chodzi o te różne współczynniki. Nasze okna, tak jak mówiłem, są od strony południowej. No i spójrzcie tylko, ten HS-ik centralnie na południe. Tutaj duże przeszklenie, tu mamy kolejne duże przeszklenia. To okno też na południe i jeszcze zahacza trochę tutaj o południowy zachód, no bo tutaj gdzieś ten korner, który jest żelbetowy, no on nam wchodzi w taką oś południowo-zachodnią, no bo tu już mamy część zachodnią i ten jeszcze fiksik potrafi nam fajnie latem dogrzewać i zimą też tą naszą część mieszkalną, no bo tutaj pomimo tego, że ten sąsiad jest dość blisko, słońca tutaj wpada naprawdę sporo i w słoneczne dni dzięki temu mamy pewne korzyści w postaci tego, że możemy płacić za ogrzewanie naszego domu mniej, bo słońce robi naprawdę mega fajną robotę i jeżeli posiadacie jakieś rolety zewnętrzne, czy też jakieś inne przesłony, którymi te okna możecie przysłaniać, to słuchajcie, nie przysłaniajcie tych okien zimą, bo tracicie energię, zatrzymujecie energię, która po prostu pochodzi wprost ze słońca i to mieszkanie, wasz dom potrafi w fajny sposób dogrzewać. My tutaj na termostacie jeszcze nie mieszkamy. Mamy ustawione 18 stopni. Jak spadnie poniżej 17,8 uruchamia się ten termostat i cała podłogówka w danym obszarze, bo tu oczywiście mamy strefy grzewcze, o których pewnie gdzieś możecie się dowiedzieć we wcześniejszych materiałach. I w momencie, kiedy to słońce nam wpada przez te okna, tutaj zimą potrafi w tym pomieszczeniu podbić się ta temperatura do nawet 22 stopni, a więc słuchajcie, jest to plus 4 stopnie. Ta temperatura potrafi się utrzymywać przez nawet 10 godzin, nawet do 12, jak sobie tak sprawdzałem gdzieś w naszej centralce, która nam monitoruje temperaturę co 15 minut i zapisuje oczywiście gdzieś tam na dysku co 15 minut. 12 do 14 godzin ta temperatura tutaj się utrzymuje powyżej zadanej. No i w tym okresie nasza podłogówka nie śmiga, generujemy oszczędności. W mroźne dni, kilka dni temu było minus 12 na zewnątrz, pełne słoneczko, bezchmurne niebo. No i słuchajcie, nasza pompa ciepła nie chodziła przez 10 godzin w ciągu doby. W ogóle nie chodziła, bo dom się nagrzał od słońca, zarówno poddasze, jak i poszczególne pomieszczenia.
fajnie się ponagrzewały i przez to te rachunki potrafią być naprawdę na bardzo fajnym, niskim poziomie i zdarzały się dni, gdzie przy minus 12 stopniach my tutaj zużywaliśmy, no wiadomo, temperatura jest niska zadana, bo to jest 18 stopni. Nie mieszkamy tutaj, tu nie ma żadnych mebli też, to też wiecie, jakby ma wpływ na to, jak to wszystko wygląda. Natomiast słuchajcie, no podłogówka, ogrzewanie, pompa się nie włącza przez nawet 12 albo i lepiej godzin, a zużycie dobowe, jeżeli chodzi o kilowaty, nie przekracza 12 kW, nie? Tam 13 nawet bodajże, więc nie ma tragedii. Zobaczymy, jak będziemy mieszkać, bo wiadomo, że będzie trzeba ustawić wyższą temperaturę na termostatach, no bo w 18 stopniach nie da się funkcjonować, no po prostu się nie da. Moja żona też lubi ciepło, więc 22 myślę, że minimum tutaj będzie musiało gdzieś nam ten nasz system dogrzać do takiej temperatury, bo ona jest po prostu dla nas komfortowa. No ale mimo wszystko, kupując działkę, szukając działki, zastanówcie się i sprawdźcie, jaką ekspozycję ma ta działka, bo zimą jesteście w stanie naprawdę fajne oszczędności dzięki temu wygenerować. No oczywiście lato jest trochę odrębnym tematem, no bo latem od tego słońca trzeba się chronić. My tutaj rolet nie mamy, nie chcieliśmy ich, nie chcieliśmy i trochę nam było szkoda pieniędzy. Być może kiedyś będziemy żałować i nie wykluczam, może tak być, nie? Natomiast jakby też nie mamy takiego podejścia, żeby się martwić czymś na zapas, więc jeżeli będzie problem z przegrzewaniem się tych pomieszczeń latem, no bo to z kolei jest jakby niestety minus, tak? Zimą dzięki temu mamy korzyści, ale latem mamy problem w postaci tego, że po prostu potrafi być zbyt gorąco. Jest klimatyzacja tutaj za mną, widzicie, więc będziemy być może w ten sposób się jakoś ratować przed tym, żeby tutaj było znośnie. Albo będziemy myśleć o tym, jak to poprzesłaniać od środka, bo nam raczej zależało na tym, żeby dekoracyjnie jakoś pokombinować tutaj z przesłonami, zasłonami jakimiś, być może fajnymi, zaciemniającymi, które też dodają trochę klimatu takiemu wnętrzu. No ale tak jest nasze zdanie, nie? Ja wiem, że roleta zewnętrzna nie wyklucza się z tym, żeby mieć zasłony w środku w domu, ale no, my taki pomysł mieliśmy, nie? I zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda w systemie u nas, więc zostańcie jeszcze chwilkę. Dowiecie się, jak te temperatury u nas potrafiły się kształtować w słoneczne dni, kiedy było naprawdę mroźno na zewnątrz. Pies bał się wyjść, dlatego też, słuchajcie, siedzi przy oknie i obserwuje, co się dzieje na zewnątrz. Widzicie to okno na świat, które stworzyliśmy temu szczerołapowi. Bardzo fajnie się sprawdziło, bo z nosem wklejonym w szybę siedzi, no to szybę ufajdoliła strasznie, nie, tym nosem. Trzeba będzie jakąś rozmowę dyscyplinarną z nią przeprowadzić, ale oglądajcie, pokażę Wam, jak to wygląda w systemie, ta zmiana temperatur u nas w słoneczne dni, jak to ciepło się utrzymuje, po jakim czasie znika. Oglądajcie, za chwilkę się o tym wszystkim dowiecie. Dobra, moi drodzy, ja już jestem w centralce zarządzania ogrzewaniem naszego domu. Tutaj pewne procesy są zautomatyzowane w zakresie, nie wiem, cyrkulacji wody na przykład, czy też uruchamiania pompki obiegowej i przy ogrzewaniu i przy cyrkulacji. Tym wszystkim zarządza ten nasz system, ale o tym nie dzisiaj, o tym myślę, że zrobię jakiś odrębny materiał, pokażę Wam, jak to wygląda od środka. Chciałem Wam pokazać, jak ta temperatura zachowuje się w słoneczne dni. Włączymy sobie poddasze dla tak naprawdę wszystkich pomieszczeń. Te statystyki trochę, jak widzicie, one się będą zbierały. I słuchajcie, i weźmiemy sobie ostatni miesiąc, bo za taki okres tylko niestety mogę podejrzeć, co tu się działo. Gdzieś do tych wcześniejszych danych dostępu jakiegoś nie ma.
No i słuchajcie, tu to będzie fajnie widać, nie? Ja wyłączę te pomieszczenia z ekspozycją taką, nie wiem, północną, tak żeby gdzieś tutaj nie pokazywać Wam, jak to wygląda. I tu mamy pomieszczenie z ekspozycją południową. No i słuchajcie, te piki, które tutaj widzicie, 12 godzina, znowu 12 godzina, tutaj 15 godzina, 12, 12, więc samo południe. W tych momentach dogrzewa nam pomieszczenia słońce. Tu mamy okres, spójrzcie, tak naprawdę gdzieś od połowy marca, nie? A więc były tam chłodniejsze dni. Tu przez chwilkę mieliśmy wyłączone nasze ogrzewanie. Nie pamiętam, co my robiliśmy, ale z jakiegoś powodu musieliśmy to ogrzewanie wyłączyć na bodajże 2, 3, 4 dni. Stąd też ta temperatura tutaj spadła do tych 12 nawet stopni w środku. Natomiast też widać te słoneczne dni, gdzie ona potrafi nam z tych 13 stopni o te 3 stopnie gdzieś w domu podbić. Bardzo fajnie to funkcjonuje. Zimą to się mega sprawdza, latem pewnie będzie problem duży z tym nasłonecznieniem, z tym słońcem. Będziemy myśleć, jak się przed nim chronić, natomiast wygląda to naprawdę fajnie i tak naprawdę widać, od kiedy gdzieś, jak tylko słońce wychodzi, ta temperaturka nam fajnie rośnie i potem powolutku spada i potrafi się utrzymywać bardzo, bardzo długo. Tutaj mamy kilka takich dni, gdzie mieliśmy ten system ustawiony na 18 stopni, jeżeli chodzi o grzanie. No i słuchajcie, przez kilka dni praktycznie ten system nam się w ogóle nie uruchamiał, tak? Ta pętla w sypialni nam się w ogóle nie uruchamiała, no bo dopiero nam się uruchamia, jak spadnie poniżej 17,8 stopni, a więc od 17,7 jak system zobaczy, że taką mamy temperaturę, wówczas nam uruchamia tutaj cały proces grzewczy, aż dojdzie do 18, wówczas wyłącza, no i jakby pilnuje tego, żeby ta temperatura była w pomieszczeniach stała. Na dole też to wygląda podobnie, już nie będę włączał Wam wszystkiego, włączę na dole salon, tak żebyśmy mieli być może mniej tych wykresów, razem z wilgotnością, no bo tym niebieskim kolorem mamy wilgotność rejestrowaną, tym czerwonym mamy temperaturkę, która panuje w danym pomieszczeniu, a więc w tym, w którym jest termostat. No i znowu ostatni miesiąc sobie sprawdzimy. Widać dokładnie, kiedy to słońce się pojawia. W dni pochmurne, tak jak widzicie, nie ma słońca, no, nie dogrzewa pomieszczeń, więc tak to wygląda, słuchajcie. Tutaj malowanie, stąd też ta wilgotność tam tak pofrunęła do góry. Od 29 marca malowaliśmy, potem wietrzyliśmy tutaj, no i słuchajcie, no i wróciła wilgotność do tego poziomu takiego, no powiedziałbym, że nawet trochę za niskiego. On jest w normie dalej, bo tam między 40 a 60% jest ok, natomiast myślę, że optymalnie tak w granicach właśnie 50% wilgotności jakby byłoby idealnie. No i tak to wygląda, słuchajcie. To słońce naprawdę zimą pomaga dogrzewać pomieszczenia o kilka stopni, bo tutaj z 18,2 na przykład 21 marca nam podskoczyło do 21, nie? Więc to jest kilka stopni darmowej energii, darmowego ciepła, darmowego ogrzewania. I taka pętla potrafi się w ogóle nie włączać, a jak się włącza, to się włącza na godzinę, na półtorej, naprawdę zjadając bardzo małe ilości kilowatów. Aktualnie przy takiej temperaturze, jak mamy dzisiaj, mamy 10 kwietnia, jesteśmy tuż przed tą falą ciepła, która do nas zmierza. Na zewnątrz jest 6 stopni Celsjusza. No i słuchajcie, tutaj zmniejszyliśmy temperaturkę na 17, no i my mamy zużycie dzienne teraz na poziomie 1-2 kW pompy ciepła. Nawet gdzieś w jakiś pochmurny dzień. Tutaj było troszkę mroźniej, gdzieś kilka dni wcześniej. Też ta pompa sobie bardzo fajnie radziła, pożerając znikome ilości energii, bo maksymalnie tam bodajże przy temperaturze -3 w nocy w ostatnich dniach gdzieś tam nam zjadła w ciągu doby 3 kW. Nie? No, słońce działa,
fajnie dogrzewa pomieszczenia. Jak macie możliwość ustawienia tego domu w ekspozycji północ-południe, gdzie od południa po prostu te wszystkie pomieszczenia mieszkalne rozstawiacie, no to zimą będą korzyści, latem no niestety trzeba się będzie chronić. I na koniec dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli podzielacie moją opinię na temat tego, w jaki sposób usytuować dom na działce, to dajcie znać w komentarzu, być może macie jakieś inne zdanie, jakieś inne doświadczenia, bo każdy przypadek jest inny, tak właściwie, nie? I pewnie gdzieś być może taka ekspozycja wschodnio-południowa też ma swoje korzyści, albo zachodnio-południowa też pewnie ma, bo być może południowo-zachodnia, bo być może jeszcze więcej można zyskać wówczas ciepła z naszego słońca. I jakby oszczędzać dzięki temu, nie? Powiedzcie, co o tym myślicie, jak to wygląda u Was, bardzo chętnie się dowiem, a jeżeli nas nie obserwujecie, to zapraszam do obserwacji, nie zmuszam, zapraszam, bo jeżeli nie macie ochoty, no to nie będę się gniewał, a tymczasem do następnego, trzymajcie się, hej!